Bohaterkami Córek Dancingu są dwie dziewczyny, które nie są zwykłymi nastolatkami, ale są syrenami, które próbują zrozumieć, co to znaczy być kobietą. Nasza historia opiera się na zmyślonej biografii sióstr Wrońskich, Basi Wrońskiej i Zuzy Wrońskiej, zespołu Ballady i romanse. I tutaj mieliśmy taki pomysł, żeby opowiedzieć o dorastaniu w świecie naszego dzieciństwa, a świat naszego dzieciństwa, mój i sióstr Wrońskich, to były dancingi lat 80. Baśka z Zuzką, dziewczyny, które piszą muzykę i teksty, nie chciały, żeby ten film tak bezpośrednio opowiadał o dwóch dojrzewających dziewczynach, żeby jednak opowiedzieć naszą historię jakąś metaforą. I postanowiliśmy użyć jakby maski dla tych dwóch dziewczyn dorastających i tą maską są właśnie syreny. Opowiadamy nie tylko i wyłącznie o takim przejściu od dziecka do dorosłego, ale użyliśmy tej metafory, że przechodzimy od zwierzęcia do człowieka. Nasze bohaterki z syren przepoczwarzają się w człowieka, zdobywając doświadczenie miłości, rozczarowania, fascynacji i samotności w pierwszym uczuciu. Co robisz? Co robisz? Ja wszystkie swoje dotychczasowe filmy krótkometrażowe robiłam razem z Robertem Bolesto, który jest autorem scenariusza. I pewnego dnia Robert przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, napisał mi SMS-a, zróbmy film. I myśleliśmy nad kilkoma pomysłami, które ja już wtedy miałam, które on też miał. I on powiedział też wtedy, że ma taki pomysł, że chciałby bardzo zrobić o córkach dancingu. Już był tytuł na samym początku, żeby bohaterkami były małe dziewczynki, a wzorem, takim pierwowzorem byłyby siostry Wrońskie. Robert napisał taki pomysł na jedną stronę i chodziliśmy z tym do producentów. Renata Czarnkowska zachwyciła się tym pomysłem i jakby była z tym u kilkunastu producentów polskich. Nikt jakby nie chciał zaryzykować, zwłaszcza, że to był debiut, ryzykowny pomysł, totalnie dla nich od czapy. Do tego jeszcze z efektami specjalnymi, z muzyką, jeszcze do tego film kostiumowy, czyli wszystko, co możliwe, podrażało ten projekt. Na jakby decyzję podjął Włodzimierz Niederhaus z wytwórni WFDJ, ponieważ u niego zawsze powstają debiuty. O, serwus. Córki dancingu są wielkomiejską baśnią dla dorosłych. Opowiadają o syrenach, które stają się gwiazdami dancingu w latach jakby 80. Czyli opowiadają o okresie, o świecie naszego dojrzewania, twórców, mówię nas 30-latków, i cały obraz tego filmu jest jakby przywołaniem pewnego świata z pamięci. I dlatego też nasz film nie odtwarza detalicznie tego świata, w którym myśmy się wychowywali, tylko jakby oddaje jego ducha, to co zapamiętaliśmy, jest jakby stylizacją lat 80. Zwróciliśmy się do Aleksandry Waliszewskiej, do malarki, która nas bardzo inspiruje wizualnie w tym projekcie, i poprosiliśmy Aleksandrę Olę Waliszewską, żeby namalowała obrazy syren do intro, czyli jakby do historii, która wprowadzała nasze syreny do momentu, dopóki nie pojawiły się w tej Warszawie lat jakby 80. Świat obrazów Waliszewskiej jest dla mnie taką perwersyjną bajką dla dorosłych. I tak samo taką perwersyjną bajką dla dorosłych jest nasz film. W naszej opowieści nie ma polityki, a nie ma jej zawartej celowo, dlatego że świat dancingów był jakby takim dla nas, dla dzieci w tamtym okresie, światem, który żył jakby obok świata polityki. To był, tak jak powiedziałam, że akcja filmu dzieje się w latach jakby 80., czyli to nie jest konkretny rok wydarzeń politycznych. My obraliśmy, że to jest rok 83-84, po jakby tej po karnawale Solidarności, po wniesieniu stanu wojennego, czyli jakby ten marazm tego okresu lat 80. się utrzymuje, a ludzie wchodzą do dancingu po to, żeby jakby w jakimś sensie tam odreagować. I od samego początku
już od pomysłu Robert Bolesto zaproponował, że to było jakby oczywistością, że dziewczyny, siostry Wrońskie, które mają zespół ballady i romanse, napiszą teksty piosenek i stworzą całą muzykę do filmu. I nasz film powstawał jakby z takiej mieszanki twórczości Oli Waliszewskiej, Zuzy Wrońskiej i Roberta Bolesty. I tutaj się wiązała ta perwersyjna bajka z liryką, z brutalnością i z poczuciem humoru. Panie Rakieto, co tu tak śmierci? Panie kierowniku, tu się gotuje. Wzięcie udziału niektórych aktorów, w ogóle aktorów w takim projekcie, to też się wiąże z dużym ryzykiem. No ponieważ my, twórcy, zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie, jednak dajemy całą swoją wrażliwość, energię i wszystko, ale nie dajemy twarzy. A oni, zwłaszcza ci uznani, którzy już zapracowali na ten swój wizerunek, no ryzykują. W przypadku Kinga Price się zgodziła, Kuba Gierszał, który przyszedł na zdjęcia próbne i zagrał rolę basisty. Magda Cielecka, która wczytała tekst, od razu jej się bardzo spodobał i powiedziała, że chce wziąć udział w tym projekcie. Kasia Herman, która zagrała panią porucznik, również bardzo dużo zaryzykowała i myślę, że to też jest bardzo taka odważna aktorka. Andrzej Konopka, który był od początku w tym projekcie jako perkusista, Zygmunt Malanowicz, który jest kierownikiem sali, Marcin Kowalczyk, który jest i Trytonem, i Dedalem, tą postacią, Iwona Bielska, która gra Rajstopę, i Piotr Skiba, który gra Delfina. Jeśli chodzi o sam wybór tych syren, to był bardzo trudny moment dla nas. Bardzo długo szukaliśmy tych dziewczyn. Szukaliśmy 2 młodych nastolatek, które do tego będą umiały śpiewać, które będą umiały tańczyć, pływać i oczywiście już nie mówiąc o ogromnej wrażliwości, która była niezbędna w tym filmie. I pamiętam, jak Michalina Olszańska, która gra Złotą, ona sama przyszła na casting. I Michalina była bardzo zdeterminowana, bardzo chciała zagrać Syrenę. Tak samo z Martą Mazurek, która przyszła na casting i też nas jakby oczarowała od samego, no tak od pierwszego spotkania. Bohaterkami naszego filmu są pół kobiety, pół ryby, czyli jakby hybrydy. I dlatego też te bohaterki jakby narzuciły całą formę filmu, że on żongluje gatunkami. Rozsadza jeden gatunek po to, żeby wpleść drugi. I przechodzi z gatunku musicalu w konwencję horroru. Też są elementy komediowe i groteski.